To jest przymierzalnia To jest po prostu Martyny, to nie jest kieliszek Martyny. Słuchajcie, aż wam się przybliżę. No jak, to miałyśmy gadać o życiu również, nie tylko o sztuce. No. Moja marka biżuterii uratowała mi życie i mnie trzymała przy życiu. I w momencie, kiedy masz coś do zrobienia i do tego jeszcze masz malutkie dziecko, się trzymasz. Z tobą czuję tylko komfort, komfort. W końcu znowu jestem sobą, sobą. Powtarzasz mi wysoko, leć między nami żadnych spięć. Lubię, kiedy jesteś obok. Z tobą czuję tylko komfort. Cześć kochani, jesteśmy na żywo W Paryżu. w Paryżu. Spotkałyśmy się! Witamy Was po raz drugi na kieliszku Martiny, który powtarzamy z Elą Żubrowską, projektantką wspaniałej biżuterii inspirowanej klasycyzmem, jak się dzisiaj dowiedziałam. Okej, no to skąd w ogóle inspiracja antykiem? Wiesz co, Antykiem poniekąd To jest i prawie, że klasycyzmem. nie jak inspiracja, tylko to jest prawie, że jak moje całe życie, dlatego że ja po prostu się wychowałam w tym, ja w tym tonę, ja w tym pracowałam w wieku lat 14. Pokażmy najpiękniejsze po prostu dzieła sztuki. Ela zabrała mnie dzisiaj w niezwykle ciekawe i inspirujące miejsce, które znałam, ale nie aż tak dobrze, żeby opowiedzieć o tym, czym inspiruje się tworząc biżuterię, którą możecie obejrzeć na elażubrowska.com. Okej, jesteśmy w Muzeum Art Decoratif, czyli w muzeum eksponującym meble, dzbanuszki, szklaneczki. Słuchajcie, zobaczymy kolekcję stałą Muzeum Sztuk Dekoracyjnych, w której jest bardzo dużo mebli, na przykład mebli klasycyzmu czy baroku. I ja na takich meblach właśnie bazuję swoje projekty biżuterii. Tu mamy takie późny renesansowe meble. I ja w takich meblach trochę pracowałam w serce. Ja wychowałam się w domu, w którym po prostu mieszkałam w antykach i wychowałam się w rodzinie, która zajmuje się antykami od pokoleń. Stąd moja fascynacja antykiem i meblami antycznymi, historią sztuki rodzinna. Super szpeja. Szpeja? Szpeja, bo to są, zobacz, widzisz, o tutaj masz na przykład takie, masz jakiegoś amorka, tu masz takiego lwa. Ale boskie. Widzisz, z takimi I to właśnie są uchwytami. inspiracje, jedne z inspiracji Eli. sobie Bo te okucia meblowe to jest jakby inspiracja tym kunsztem niesamowitym. Tata Eli jest konserwatorem zabytków tak naprawdę. Czyli zajmuje się i pałacami, zamkami, ale głównie meblami. Meble, malarstwo, rzeźba. Ja mu w tym pomagałam od dziecka i jakby w tym cały czas pływałam. Oglądamy kabinety, czyli małe formy biurkowe, jak się okazuje. I to jest pradziadek laptopa. Bo tutaj po prostu ludzie wszystkie przybory biurowe przewozili ze sobą, tak? Jeżeli podróżowali. Wtedy można powiedzieć, że jest to połączenie tak naprawdę dwóch rodziców, bo tata konserwator sztuki, a mama kostiumograf, więc tak naprawdę bardzo blisko Scenograf i scenograf projektant kostiumu. Więc po prostu zaczęłam sobie w pewnym momencie z okuć meblowych robić biżuterię. Właśnie. A co robiłaś z tymi? To jest mebel intarsjowany z wielu różnych rodzajów drewna, tak? Tutaj masz takie kawałeczki drewna, które są bardzo cieniutkie i które bardzo są dokładnie wycięte i spasowane jeden z drugim. I to tworzy taki jak gdyby płaski obraz, tak? To jest tak zwana intarsja. Okay? Jaka? Intarsa? Intarsja. Większość z tych liści, które tutaj się przewija, to są liście akantu. I to jest chyba najbardziej taki powtarzający się motyw w historii sztuki dekoracyjnej od czasów antyku. Te liście akantu zawsze były najbardziej dekoracyjne i one się tak gdzieś zawijają. Ponieważ miałam mini kurs z tego, jak nazywają się konkretne ornamenty na meblach. Co masz na uszach? Co to jest? Słuchajcie. Pióro gęsie. Dlaczego? Dlatego, że pióro gęsie jest narzędziem pisarza albo naukowca, tak?
Więc mamy pióro gęsie. Taka intelektualistka. Intelektualistka. Tutaj popatrz, jak zobaczysz, tu jest taka początku końcówka. A, do pisania! I te pióra gęsie trzyma jakaś tam bogini na meblach autorstwa Pierre-Philippe Tomira. Pierre-Philippe Tomir. Ela w swoim żywiole, w swoim świecie, proszę. Szukam mojego ukochanego brązownika francuskiego, Który nazywał się? który nazywał się Pierre-Philippe Tomir, ale to jest jeszcze Pierre-Philippe Tomir. Tak. To był brązownik, to znaczy to jest ktoś, kto rzeźbi w różnego rodzaju materiałach, a później robi z tego odcisk i robi odlew w brązie. Później jest to pozłacane i jako okucie meblowe przytwierdzane do mebla antycznego. Pierre-Philippe Tomir, a podczas rewolucji francuskiej to był jeden z największych rzeźbiarzy w historii. On był po prostu perfekcjonistą. On robił takie rzeczy, ale może to są wcześniej. Teraz wyobraźcie sobie, że na przykład bierzemy ten zegar, rozbieramy go na drobne części i robimy sobie z tych rozetek na przykład pierścionki, a tutaj z tamtych piórek tu robimy kolczyki. To by było boskie. Słuchajcie, nowa kolekcja Ela Żubrowska, kolczyki już nadchodzą, szykujcie się. Pokażmy te kolczyki, bo one są po prostu przepiękne. Powiedz, z czego one są wykonane? One są z mosiądzu pozłacanego, 24-karatowym złotem. To są też takie rzeczy, które są bardzo unikatowe i które mają bardzo dużą dokładność jakby wykonania. One są rzeźbione ręcznie. To, co widzicie tutaj, zdecydowanie mogłoby stać się naszyjnikiem w nowej kolekcji Ela Żubrowska. I na przykład możecie zobaczyć, że ten motyw tej palmy, który Ela ma na palcu, przepiękny zresztą, może być odnaleziony chociażby na przykład tutaj. Ja w tym się urodziłam. To znaczy w zapachu chemikaliów używanych do konserwacji zabytków. Ja po prostu się wychowałam. Dla mnie to nie jest nowość, że wchodzę sobie do pracowni ebenistycznej czy pozłotniczej. Dla mnie to jest... Sama pozłacałam meble, na przykład wiesz, takie fotele klasystyczne, całe pokryte w złocie, wiesz, z takimi płatkami. Ja umiem to zrobić. Ja to robiłam, jak miałam 14 lat, żeby zarobić za pierwszą płytę CD. O, no proszę, na płytę CD, słuchajcie, idealnie, na muzykę. Powiedz, co jeszcze byśmy mogli wykorzystać na przykład? Na przykład te rozetki bym wykorzystała z chęcią na jakiś bardzo pierścionek. Gdzieś tu jest jakiś zapier, to może być bardzo ciekawy model. Okej, i ewentualnie jeszcze, a te, jak nazywają się te elementy? To wciąż są liście akantu, tak jak... Florystyczne wzory. Dobra, a tutaj mamy, słuchajcie, prababci i pradziadków perfumerii i make-upu. Puderka, nie puderka. To chyba musiały być perfumy, prawda? A tutaj już Jakiś puder? olejek, wiesz. A tu na przykład puder, na pewno, czerwonego, tam na puder, końcu tak, widać tak, puder, tak. zdecydowanie. To są takie malutkie rzeczy. Tu bez wątpienia perfumy. Klasycyzm. Możecie zgadnąć, co jest w środku, słuchajcie. Dokładnie. Słuchajcie, można tam wsadzić cokolwiek. Można również wsadzać używki. Miętówki, czekolada. To są takie delfinki, ja teraz zrobiłam... Na przykład takie delfinki. Co na przykład robisz takie Na przykład robiłam ostatnio kolczyki. Słabe takie. No dobra, Ela. Idziemy pospacerować. A i robimy za turystów. Tak, powiedz, jakie były twoje pierwsze przemyślenia, jak przyjechałaś do Paryża? Jest jak pięknie. A tak naprawdę z jakiego powodu przyjechałaś po raz pierwszy? Przyjechałam tutaj przypadkiem trochę w 2005 roku i po prostu musiałam zostać kilka dni w Paryżu. No i z tego przymusu tych kilku dni w Paryżu po prostu się zakochałam w tym mieście i musiałam coś ze sobą robić, więc po prostu chodziłam. Hello, I love French people! Kocham Polskę i uwielbiam przyjeżdżać do Polski. To jest naprawdę tak, że wychodzisz z metra i gdziekolwiek nie wyjdziesz z tego metra, to jest wow! No niestety, nie ma tego w Polsce. U nas jest Art Brut. A powiedz, co jest najlepszego w Paryżu?
w ogóle to jest wszystko piękne, tak. Ludzie są ładnie ubrani, chodzisz sobie wszędzie, masz pełno inspiracji, No tak. wino jest dobre, jedzenie O, wino jest zaraz dobre. będziemy piły. Czyli joie de vivre tak zwane, jak to Joie de mówią. vivre. Chciałabym, żeby te rozmowy były również wartością dodaną dla osób, które je oglądają. Żyjesz z biżuterii, jesteś projektantką biżuterii i do tego jeszcze mieszkasz w Paryżu. Jest to na pewno marzenie niejednej kobiety na świecie. Zakładamy swoje kolczyki. Co było najtrudniejszego w zakładaniu swojej marki własnej? Wszystko jest strasznie trudne. Ja mam wrażenie, że pracuję 24 godziny na dobę tak naprawdę. A to ja też. To spoko. Jeszcze, wiesz, jak zaczęłam zakładać moją markę biżuteryjną, to nagle okazało się, że się muszę rozwieść. Właśnie o to chciałam spytać. Czym się różnią francuscy faceci od polskich facetów? Nie będę mówić nic. No jak? To miałyśmy gadać o życiu również, nie tylko o sztuce, No, ale o życiu też. wyszłam za Franola, nie? No tak. Miałam dziecko z Franolem, tak? No tak. No i dalej jakoś nie mogę się od tych Franoli. Franoli jakoś od... Jestem po rozwodzie, mam pełne prawo. Mam wrażenie, że Francuzi są jacyś tacy uduchowieni, ukulturowieni. Ja Nie mam wiem, identyczne Coś przemyślenia. takiego muszę jest, że przyznać. wiesz, że w Polsce jakoś, nie wiem, no siedzisz na tej randce z Polakiem i... Jaki serial oglądałeś? A tutaj wiesz, a tutaj ci facet zaczyna opowiadać. Książki, o jakichś kultura. swoich poetach. Poetach, tak, dokładnie, o sztuce. literatura. Nawet taki, który nawet Nie jest bardzo Nawet, w tym. nawet który pracuje zupełnie czymś innym. Są dobrze ubrani. Są nie? dobrze ubrani, och. Kasyny, wiesz. Dokładnie i jeszcze sztyblety, no i tak w samo. No i koszulach koszule zawsze, przecież a nie, wiadomo. a nie. I jeszcze pan robi nam zdjęcia. Zdjęcie, tak. Ja zaczęłam budować moją markę i nagle moje małżeństwo się rozpadło, jak to wszystko w tym samym czasie. Moja marka de facto psychicznie mnie uratowała, dlatego że to było tak, okej, mam małe dziecko, mój mąż jest głupi. I nagle tak, powiem Ci, moja marka biżuterii uratowała mi życie i mnie trzymała przy życiu. I to było tak, okej, to małżeństwo się rozpada, adwokaci, sprawy sądowe i tak dalej, no to jest przeklepane. Natomiast w momencie, kiedy masz coś do zrobienia i do tego jeszcze masz małżeńskie dziecko, się trzymasz. To jest... No dobra, a co jest najgorszego w Paryżu w takim razie? Wiesz co, nie wiem. Nie ma tutaj No takiego. jak to nie masz naprawdę? Ja od razu bym była w stanie wymienić. Jest drogo. Jest drogo. Mieszkania Też są mi się drogie. wydaje, że chyba Tak. najgorszą rzeczą Paryża chyba jest to właśnie, że jest drogo, Tak, ale wiesz co, to... no, niestety no mieszkania są malutkie, ciasne. Tak, No chyba, że się bardzo dobrze dużo zarabia. Tak. A jak dawałaś radę finansowo w tym czasie? Czy miałaś czy fundowałaś tę markę ze swoich własnych jakichś oszczędności, czy na początku, nie wiem, tata ci pomógł, czy Nie, jak mój to tata mi wyglądało? bardzo dużo pomógł i ja też korzystałam bardzo dużo z jego współpracowników, gdzie nagle, wiesz, ja mogłam rozwinąć prototypy w ramach firmy mojego ojca, a nie robić tego niezależnie, bo to wtedy były bardzo duże koszty, więc jak gdybym mogła to robić jako w ramach firmy, tak? I w momencie, kiedy ten pomysł się zrodził, to była rozmowa z moim mężem, który mi powiedział, jasne, słuchaj, robimy to, rób to, ja się zajmę kasą. No i nagle w połowie mojego projektu zaczęliśmy się rozwodzić, ja byłam za daleko posunięta w tym projekcie, żeby z niego zrezygnować. No właśnie. I to wszystko było takie, okej. Ale nie poddałaś się. To jest najważniejsze. Nie wycofałaś Jak się. już zainwestujesz bardzo dużo pieniędzy w jakiś tam projekt. I czasu przede Czas, wszystkim. bo to jest pół roku twojego życia, który ja spędziłam na uczeniu się tego, co ja chcę, bo ja wiedziałam, co ja chcę zrobić, tylko umiałam robić pojedyncze rzeczy, a nie potrafiłam zrobić, przygotować produkcji, zupełnie różne rzeczy. Ile zajmuje ten etap od narodzin konceptu do momentu, kiedy naprawdę jesteś w stanie zarobić coś na tym? Minimum 2 lata. Minimum 2 lata. A co jest najtrudniejsze dla Polki w Paryżu? Nie ma czegoś takiego, że co jest trudne dla Polki, jeżeli się nie myśli kategoriami, że jestem Polką, Francuzem, Anglikiem i tak dalej, jeżeli po prostu się robi swoje,
to nie ma... Narodowość jakichś tam- znaczenia? Narodowość nie ma aż takiego znaczenia. Zaczyna mieć znaczenie w momencie, kiedy zaczyna to być dla ciebie samym problemem i No po prostu to jest francuski szyk, jakby na to nie patrzeć, no. Bo nic nie brakuje, biała koszula, kolczyki, odrobina czerwieni ust i już. nie, drugą to jest ten. A, czekaj. Nie, to jest przymierzalnia. To jest po prostu nie jest przymierzanie. Martin, to jest... Słuchajcie, aż wam się przybliżę, ale jestem absolutnie zakochana. A jak dużo masz w ogóle biżuterii na stanie? Jakby jak to wygląda? Jak ktoś zamawia twój produkt, to czy musi na niego długo czekać, czy masz już jakby jakąś ilość swoje ilości, które są na stanie, które klienci mogą zamawiać przez stronę. A czego nauczył cię Paryż? Jedzenia. No bo wiesz, ja tutaj jestem eco-free. Za każdym razem, jak przyjeżdżam z Polski do Francji, to nie jestem w stanie Ja się z opowiadać. Polski- ja z Polski- Sery, wędlina, no ja Aha, to weganką nie, to ja bym nie mogła niestety być. Ja tyję w Polsce. Naprawdę? To nie, to ja tyję w Paryżu. Nie, ja tyję w tutaj- Paryżu. No to jak już jesteśmy przy jedzeniu, to jakie jest twoje ulubione francuskie danie? Sałata. Nie, żart, to jest profanacja, moja droga. Lubię mieć wrażenia estetyczne, które są dosyć wysokie. Jak już się wychowałam w tych zabytkach, w tych zamkach sobie, wiesz, tańczyłam jako małe dziecko. Mamy jakieś zamki w ogóle? Mamy jakieś pałace w Polsce? Mamy pełno pałacy, mamy pełno zamków, niektóre są przecudownie wyremontowane. Moje dzieciństwo, ja pamiętam jak mój tata robił 2 zamki. Zresztą niedawno też pojechałam do Montrezocha, które teraz należy do rodziny Rejów, gdzie naprawdę miałam bardzo dużą przyjemność w tym, żeby zrobić tam sesję Montrezo należy do polskiej rodziny Reju? Tak. Jak to możliwe? Wiesz co, no, są oni potomkami rodu Branicki, czyli przez pokolenia Montrezo jest praktycznie polską wioską. To jest zamek nad Loarą. Dookoła tego zamku jest miejscowość, miasteczko Montrezo. Tam jest około 300 mieszkańców, z tego, no nie wiem, połowa po polsku. Niesamowite. A jaki jest twój ulubiony film? Francuski? No, powiedzmy, że francuski. Cholera. Moim takim najukochańszym, jeżeli chodzi o nie tylko o historię, ale też o kostiumy, o rzeczywistość, to jest Królowa Maco. Olivierem Martinezem, takim Oliver pięknym, Martinez. młodziutkim, tak. No okej. Izabela Gianni. Izabela piękną, Gianni, no taką- właśnie. O Boże Święty. To w takim razie kto jest kobietą rakietą? Kto jest kobietą rakietą, którą najchętniej zaprosiłabyś, nie wiem, na przykład do kampanii swojej marki? Martina. Pięknie, Ela, stawiam rozę. Powoli możemy się zbliżać do końca. Gdzie widzisz swoją markę za 5 lat? Gdzie siebie widzisz? Plazoną. Okej. Czyli też ma być taki po prostu pułap, że w ogóle od joaillerii? Ekstra. A jaki jest przedział cenowy twoich produktów? Pierścionki zaczynają się z 20-150 euro. I Razy 4,3, słuchajcie. moich produktów jest standardowy. To jest rzecz ręcznie robiona i tak dalej, produkowana w Polsce. Wiesz, no, Tak jak torby Chylak na przykład. tak jak to wygląda. Chyłak. Silak. Spędziłaś ponad godzinę No na właśnie, Instagramie dokładnie. ze mną. Co byś doradziła komuś, kto chciałby, ma swój pomysł, ma swój koncept na założenie marki modowej albo biżuteryjnej? Wytrwałość, wiara w siebie i cierpliwość. Absolutnie, słuchajcie, kibicuję Eli, ponieważ jakby to, co mnie urzeka w tych produktach, wszystko, co idzie za nimi. Inspiracje, historią sztuki, których miałam dzisiaj okazję doświadczyć. W takim razie, Ela, ogromnie Ci dziękuję. Jeszcze raz cheers! Cheers! Ściskamy Was z Le Marais w Paryżu, ściskamy Was, pozdrawiamy. Jesteśmy w kontakcie, kochani. Miłego weekendu. Pa!